Dobra, mam prawie skończony prototyp sterownika do wyświetlania informacji z komputera ECU Master EMU i EMU Black na standardowym wyświetlaczu umieszczonym w zegarach, w tych dużych zegarach typu High w BMW E34 i E32. No i wygląda to tak. Obudowa jest może jaka jest. Niestety w mniejszą mi się tego nie udało upchnąć. Mam nadzieję, że zmieści się do schowka, bo pod maskę niestety chyba nie. I wygląda to tak, że mamy z przodu jakiś LCD, żeby sobie podejrzeć, co tam się w danym momencie dzieje. Pstryczek, którym będziemy przełączać komunikaty, główny włącznik, przełącznik trybu i przednie USB do programowania, bo tak mi jest łatwiej, no i w przyszłości w razie jakichś tam upgrade'ów powiedzmy, no to żeby dało radę to szybko wgrać, żeby nie było trzeba wszystkiego rozbierać. Po bokach nie ma nic, natomiast z tyłu, tak jak mówię, no to jest jeszcze prototyp, także troszkę tu się pozmienia, bo chociażby port seryjny, no może jakoś go zamocuję. Na razie ucieka mi, nie miałem tego jak przypiąć i się okazało, że trochę jest z tym właśnie problem. Docelowo pewnie on będzie raczej niżej, a reszta będzie przesunięta, a tego może tutaj jakoś też jeszcze zamontuję. Gniazdo do zasilania i 3 gniazda, taka fajna szybkozłączka przemysłowa. Bardzo fajnie się tego kabel trzyma i nie ucieka nam. I teraz tak, mamy przede wszystkim, może idąc od prawej, wejście z EMU po porcie seryjnym, wejście z EMU dla kana i dlatego tutaj właśnie ten przełącznik. W takiej pozycji jedziemy z portu seryjnego, tak sobie czytamy z szyny kan. Tutaj mamy z kolei wejście zewnętrznego guziczka, a tutaj mamy wyjście na zegary. Zewnętrzny guziczek robi dokładnie to samo co ten guziczek. Chodzi o to po prostu, żeby można było sobie go wyciągnąć na przykład gdzieś w okolice zegarów, czy w idealnym przypadku, jeśli się uda, nie wiem jeszcze, bo jeszcze tego tematu nie badałem, podłączyć pod manetkę od kierunkowskazów i korzystać z guzika, którym normalnie przełączamy sobie komunikaty z komputera pokładowego. Kable. Plus jest taki tych rozwiązań, że mamy tak, jeden kabel do wyświetlacza tak naprawdę, a tu mam takie coś jeszcze zrobione, ale to tylko w moim przypadku, dlatego że ja u siebie jeszcze mam oryginalnie zegary low, a tu sobie zrobiłem adapter na zegary high. No i takie tam kombinacje zastosowałem. W normalnym przypadku to pewnie wystarczyłoby gdzieś tam przylutować, czy jakoś wpiąć razem za pomocą takiej szybkozłączki zaciskanej na przewodach, jak kto tam woli. To już można na różne sposoby zrobić oczywiście. Kabel, który będzie szedł nam do EMU pod maskę i to jest akurat port seryjny. No tu sobie na razie zakleiłem, żeby to nam nie uciekało. Tak samo tutaj mamy kabel, który idzie pod maskę do EMU, jeśli nie chcemy korzystać z portu seryjnego, tylko będziemy lecieć po kanie. A tu mamy jeszcze zewnętrzny guziczek. No i na razie to jest dokładnie taki sam guzik, jak ten zamocowany na przodzie. Na czymś musiałem stestować. Dobra, podłączę, zrobię pauzę, zobaczymy jak to wygląda. Dobra, mamy podłączone. Podłączyłem tylko tak naprawdę wyświetlacz i zewnętrzny guzik. Nie podłączam ani portu seryjnego, ani kana, bo nie mam EMU na biurku, więc nie mam za bardzo jak tego sprawdzić na razie. I wygląda to w ten sposób. Tu sobie tylko pstryknę zegary. Nie mam modułu check control plus jakichś paru innych rzeczy, więc na początku trzeba się przeklikać i pokasować błędy. No i teraz tak. Normalnie w aucie, no to podejrzewam, pewnie zależy jak to tam sobie by podłączał to, no ale ja będę chciał mieć to podłączone na tym prądzie przy zapłonie, więc będzie się ładnie włączało samo. Na razie muszę to włączyć oczywiście sobie ręcznie. Mam podpięte pod inne źródło zasilania, jak widać tutaj.
bo sprawdzałem, co się stanie w przypadku, jak nie będzie wspólnej masy, bo bez wspólnej masy inaczej komunikaty nie chcą gadać, więc też dodatkowo kabelek masowy jest pociągnięty tutaj w tym, który idzie nam do wyświetlacza. No w aucie pewnie wszędzie jest wspólna masa, ale tak czy tak lepiej, że on tutaj jest. Będą mniejsze zakłócenia, tym bardziej, że ten przewód jest ekranowany. No i jak widać, już komunikaty na ekranie mamy. I to samo mniej więcej widzimy tutaj. Mamy napis, że jest EMU Display Ready. Tym guziczkiem mogę sobie na bieżąco te komunikaty zmieniać. I tak samo one zmieniają się oczywiście na zegarach. Nie wiem, czemu mi się na telefonie ustawiła jakaś dziwna ręczna ostrość. No i tym zewnętrznym guziczkiem robimy dokładnie to samo, nie? No łatwo się domyślić. Przy przełączeniu na tryb CAN trzeba jeszcze pstryknąć go od nowa i wtedy już widzimy, że jest włączony tryb CAN i nie jest jeszcze obsługiwany, bo go jeszcze po prostu nie zaprogramowałem. Pach, pach. Dobra. Dodatkowo jest też zrobione zabezpieczenie, żeby się nie zastanawiać, co się stało. Nie wiem, weźmy sobie pozycję przepustnicy na przykład. I teraz co by się stało, tutaj ją widzimy, co by się stało po odłączeniu. Na zegarach nie widzimy nic. Taki efekt by się prawdopodobnie pojawił. Za to tutaj mamy informację, a raczej pytanie, czy na pewno mamy podłączony wyświetlacz. I teraz też nic nam się tutaj nie przełączy, bo po prostu nie ma sensu tego przełączać. Dobra, wezmę znowu, podłączę, także na chwilę pauza, bo potrzebuję drugą rękę. Dobra, podłączone i jest. Z automatu widać dalej. Można tu znowu sobie przełączać i tam się też zmienia. Długie przytrzymanie guziczka, to robimy pauzę na wyświetlaczu. I teraz po co to jest w ogóle? Nie wiem, czy tak się uda, czy nie. To się dopiero okaże w praktyce, ale teoretycznie może być tak, że manetką od komputera pokładowego będzie można normalnie sobie komunikaty z niego wyświetlać, tak jak było do tej pory, a prawdopodobnie ten sterownik będzie mieć wyższy priorytet, więc jeśli byśmy chcieli tymczasowo wstrzymać pokazywanie z niego, no to i powinna być wtedy dalej widoczna komunikacja normalnie z OBC. A jak sobie odpauzujemy, no to się dalej te komunikaty pokazują. Teraz tak, jeszcze raz odłączę. Gdyby się zdarzyło, w sumie głównie mi się to przyda pewnie, w każdym razie no nie mogę nic zrobić, jeśli nie ma tego połączenia, ale mogę sobie jeszcze zrobić tryb demo. Wtedy muszę po prostu przytrzymać guzik, kiedy pstrykam. No i mam demo mode. I w tym momencie w ogóle bez żadnego połączenia z zegarami też można sobie coś tam popatrzeć. Więc teoretycznie można by go było używać też w innych autach. Chociaż nie wiem po co, bo wyświetlaczy do EMU pewnie jest dużo, ale można. No i tak to mniej więcej wygląda. Resztę chyba już wcześniej było gdzieś tam widać na filmikach. Takich na sucho, powiedzmy, z jakimś leżącym Arduino na stole. No, tutaj oczywiście w trybie demo pauzy nie ma, no bo tak nic nie wyświetlamy na wyświetlaczu, nie? Także tak to wygląda. No, tych parametrów trochę jest. Nie wiem jeszcze, jak to wygląda po kanie, ale całkiem możliwe, że jest ich jeszcze więcej. A już jadę w koło. Dobra, to by było chyba na tyle.